tym filmiku dowiemy się, czy masz już poziom B1 z języka polskiego. Tak jak wiesz, kiedy mówimy o językach, to często mówimy o poziomach A1, A2, B1 i tak dalej. W tym filmiku powiem Ci, co to znaczy mieć poziom B1 z polskiego, a później zrobimy sobie taki test. Zadam Ci różne pytania, będziesz musiała uzupełnić jakoś niektóre zdania, które są na poziomie B1 i zobaczymy, czy sobie z nimi poradzisz. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Poza tym, że jestem nauczycielką, to jestem też egzaminatorką na egzaminach, na certyfikatach z języka polskiego na poziomie B1 głównie, bo te są najpopularniejsze i sprawdzam Wasze egzaminy. Mniej więcej wiem więc, jakie są główne problemy i jakie są najtrudniejsze kwestie na tym egzaminie na poziomie B1. A jeśli przygotowujesz się do tego egzaminu, to stworzyłam też kurs B1 właśnie przygotowujący do egzaminu z języka polskiego na tym poziomie B1. Kurs opiera się na moich podcastach, dzięki którym możecie poznać słownictwo, różne konstrukcje, które mogą Wam się przydać na tym egzaminie, szczególnie przy wypowiedzi ustnej i przy pisaniu wypracowania. Ale poza tym w kursie znajdziecie też ćwiczenia na rozumienie tekstów pisanych, na poprawność gramatyczną i na rozumienie ze słuchu. A poza tym zaczynamy cały kurs od szybkiej powtórki gramatyki, więc o to też nie musicie się martwić, jeśli nie jesteście pewni, czy to jest Wasz poziom. Są też oczywiście zadania na mówienie i na pisanie i czasem spotykamy się też online. Link do tego kursu znajdziesz w opisie tego filmiku na dole i wstawię go też w komentarzu, żeby był widoczny, dlatego jeśli jest to coś, co wydaje Ci się dobre dla Ciebie, to zapraszam Cię na ten kurs. Teraz, kiedy nagrywam ten filmik, to jest właśnie przedsprzedaż tego kursu. To znaczy, że publikuję lekcje kursu na bieżąco. Są tam dopiero chyba 2 lekcje i wstęp, a na bieżąco publikuję resztę lekcji. Dlatego dzięki przedsprzedaży możesz teraz też dostać zniżkę 50% na ten kurs z kodem Exam Welcome, ale to też jest podane na stronie. Trwa też przedsprzedaż kursu A2, więc jeśli jesteś na troszkę niższym jeszcze poziomie, ale też myślisz o tym, żeby później w przyszłości zdać egzamin B1, to możesz nawet kupić te 2 kursy w tym samym czasie w bardzo atrakcyjnej cenie teraz. A jeśli masz jakieś pytania co do kursów, to daj mi znać w komentarzu, bardzo chętnie na nie odpowiem. To co, chyba możemy przejść do naszego testu. Czy w ogóle jesteś już na poziomie B1? Tak jak wspomniałam już na początku tego filmiku, w językach jest coś takiego jak poziomy. Pewnie już o tym słyszeliście. Mamy poziom A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Więc zaczynamy od tego A1, najbardziej podstawowego i idziemy do C2 docelowo, czyli do tego najbardziej zaawansowanego poziomu. Możemy też powiedzieć to słownie. Możemy powiedzieć, że poziom A1 to poziom podstawowy, poziom A2 to poziom ponadpodstawowy, B1 to poziom średnio zaawansowany, B2 to poziom średnio zaawansowany wyższy, C1 to poziom zaawansowany, a C2 to już jest znajomość biegła języka, to znaczy, że już potraficie posługiwać się biegle danym językiem, nie macie z nim żadnych problemów. Ale zajmijmy się na razie poziomem B1. Poziom B1, czyli poziom średnio zaawansowany. Co to znaczy być na poziomie B1? Co to znaczy być na poziomie średnio zaawansowanym? Jeśli jesteście na poziomie B1, to znaczy, że trochę zaczynacie być samodzielni w tym języku. To znaczy, że już rozumiecie, że potraficie powiedzieć, ale nie zawsze jest to idealne, nie zawsze też są to jakieś skomplikowane tematy. Jeśli chodzi o gramatykę, to znacie już praktycznie wszystkie podstawowe struktury gramatyczne i potraficie ich prawidłowo używać.
Oczywiście możecie mieć problemy w jakichś bardziej złożonych, bardziej zaawansowanych konstrukcjach. Jeśli chodzi o komunikację, to potraficie już zrozumieć, szczególnie takie codzienne, proste wypowiedzi rodzimych użytkowników języka i potraficie się z nimi skomunikować w takich właśnie codziennych, nieskomplikowanych sytuacjach. Potraficie też tworzyć własne wypowiedzi ustne na wszelkie tematy w miarę codzienne, ale też takie aktualne i potraficie poradzić sobie na przykład, kiedy jesteście w podróży w Polsce. Jeśli chodzi o pisanie, to potraficie już napisać ogłoszenie, życzenia, czyli jakieś kartki wszelkiego typu do kogoś, właśnie kartki pocztowe. Potraficie napisać też jakąś charakterystykę, czyli opisać kogoś w tekście. Potraficie napisać opowiadanie, czyli jakąś historię, czy potraficie napisać esej, taki trochę luźniejszy tekst o tym, co Was interesuje, czy o jakimś temacie życiowym. Co do rozumienia, to rozumiecie już główne wątki, główne wypowiedzi na temat szczególnie życia codziennego, czy jakichś popularnych, znanych tematów. Rozumiecie te główne wątki, kiedy są mówione, czyli kiedy ich słuchacie i rozumiecie, kiedy je czytacie. W wielkim skrócie więc ten poziom B1 to poziom, który pozwala nam na w miarę swobodną komunikację w życiowych, codziennych sytuacjach. I egzamin z języka polskiego, certyfikat z języka polskiego na poziomie B1 jest dowodem na to, że macie już ten poziom B1, że już osiągnęliście ten poziom B1. To co, jesteście gotowi, żeby sprawdzić, czy faktycznie macie ten poziom? Okej, zaczynamy. Pierwsze zdanie jest takie. Właściwie nie rozmawialiśmy o nic, tylko zapytałam, co u ona. Musicie tutaj odmienić słówko nic i zaimek on. Więc musicie znaleźć dobrą formę dla tych dwóch wyrazów. Macie na to 10 sekund. Po 10 sekundach zobaczymy, jaka jest poprawna forma. Jeśli potrzebujecie więcej czasu, to po prostu zatrzymajcie filmik i na spokojnie się zastanówcie. To co, jesteście gotowi? Zaczynamy odliczanie. Oczywiście poprawne zdanie będzie wyglądać tak. Właściwie nie rozmawialiśmy o niczym, tylko zapytałam, co u niego. Pamiętajcie, że słówka takie jak co, nic też się odmieniają i musicie o tym pamiętać, jeśli planujecie zdawać egzamin B1. O nie, zapomniałam notatki. Potrzebuję, żeby nauczyć się do egzamin. To co, daję Wam znowu 10 sekund. Oczywiście tutaj wszędzie potrzebujemy dopełniacza. Pamiętacie? Dopełniacz to ten przypadek, którego używamy po różnych czasownikach trochę negatywnych, jak właśnie zapomnieć czy potrzebować, albo w negacji, albo po różnych przyimkach, jak na przykład do. Okej, kontynuujemy te odmiany, tym razem zaimków. Polacy, który nie głosują w wyborach, mówią, że żaden partia ich nie przekonuje. Daję Wam znowu 10 sekund. Oczywiście tutaj powiemy Polacy, którzy nie głosują w wyborach, mówią, że żadna partia ich nie przekonuje. Pamiętajcie, znowu musimy odmieniać takie słówka jak który, jak żaden. Polacy to rodzaj męskoosobowy. Oni, więc którzy. A
partia to rodzaj żeński, dlatego powiem żadna. Ok, teraz będzie jeden czasownik i do tego będzie jeden spójnik. Jeszcze nie zacząć uczyć się polskiego to nasz cel na ten rok. Nie podaję wam spójnika, bo musicie wymyślić, co tam wstawić, żeby pasowało, ale niech będą to 3 różne opcje. Niech to będzie gdy, lecz, aby. To co? Macie znowu 10 sekund. Oczywiście powiemy, jeszcze nie zaczęliśmy uczyć się polskiego, lecz to nasz cel na ten rok. Oczywiście tutaj ta konstrukcja jeszcze nie sugeruje nam, że to będzie raczej czas przeszły, bo mówimy o tym, czego jeszcze nie zrobiliśmy, ale zrobimy to w tym roku. Dlatego naturalnie użylibyśmy tutaj czasu przeszłego, a warto pamiętać, że czasowniki z końcówką -ąć będziemy zamieniać na -ę w rodzaju męskoosobowym my, wy, oni. Więc powiemy, jeszcze nie zaczęliśmy uczyć się polskiego, lecz to nasz cel na ten rok. Lecz to znaczy ale. Aby to tak jak żeby, a gdy to tak jak kiedy. Więc tutaj tylko lecz tam pasuje. Teraz będzie jeden zaimek, jeden spójnik i jeden przymiotnik w stopniu najwyższym. Wydaje, ja, się, znowu spójnik. Język polski nie jest trudny na świecie. Tutaj musicie odmienić zaimek ja. Następnie spójnik musicie teraz wy zgadnąć, jaki pasuje, a potem musicie jeszcze zmienić trudny na stopień najwyższy. Jeśli nie pamiętacie stopniowanie, to na przykład szybki, szybszy, najszybszy. I najszybszy to stopień najwyższy. Więc tutaj potrzebujemy stopnia najwyższego od przymiotnika trudny. To trochę trudne zdanie, więc daję wam na to aż 15 sekund. Oczywiście powiemy, wydaje mi się, że język polski nie jest najtrudniejszy na świecie. Stopniowanie to praktycznie coś, co zawsze się pojawia na egzaminie B1 i tam pamiętajcie, że jeśli mamy tę końcówkę przymiotnika z 2 spółgłoskami, tak jak tutaj, trudny, dyny to 2 spółgłoski, to ta końcówka będzie się zamieniać na ejszy. Trudny, trudniejszy. Okej, idźmy dalej. Teraz zrobimy sobie 2 deklinacje i 1 koniugację. Po studia, chcieć, podróżować po świat. Jeśli chodzi o chcieć, to musicie to stworzyć w trybie przypuszczającym, może w osobie ja. Tak będzie chyba najłatwiej. To co? 15 sekund? Oczywiście powiemy po studiach chciałbym podróżować po świecie albo chciałabym podróżować po świecie. Te 2 rzeczowniki zamienimy na miejscownik, więc studiach, liczba mnoga i świecie. Okej, teraz będzie czas przyszły. Jak uzupełnić to zdanie? Rozmawiać długo przez telefon, bo musieć omówić ważną sprawę. Zróbmy to w osobie my. To co, znowu 15 sekund?
Tutaj w czasie przyszłym mamy różne opcje. Możemy powiedzieć będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiali, jeśli mówią tylko mężczyźni, albo grupa, w której jest przynajmniej jeden mężczyzna, albo będziemy rozmawiały, jeśli to są tylko kobiety. Nie możemy powiedzieć porozmawiamy, to też jest czasownik w czasie przyszłym, ale tutaj mówimy, że to będzie trwać przez długi czas, a potem powiemy będziemy musieli, albo będziemy musiały. Pamiętajcie, że w czasownikach takich jak musieć, chcieć, móc, nigdy nie możemy użyć czasownika w bezokoliczniku w czasie przyszłym, czyli nie możemy powiedzieć będę musieć. Musimy użyć tego czasownika w czasie przeszłym. Tak jak mówiłam wcześniej, jeśli macie ochotę na większe przygotowanie do egzaminu, jeśli jest coś, czego Wam brakuje może jeszcze w tej wiedzy, to zapraszam Was na mój kurs, na który możecie się już zapisywać. Mamy tam społeczność na WhatsAppie. Mamy też lekcje online, które pojawiają się, tak jak mówiłam, na bieżąco. I teraz jest też zniżka minus 50%, więc bardzo Was zachęcam do skorzystania. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że mogliście nauczyć się czegoś nowego. Dajcie mi znać w komentarzach, czy jesteście już na poziomie B1, czy jeszcze nie w języku polskim, albo czy to jest Wasz cel. Bardzo chętnie się tego dowiem. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zasubskrybujcie, jeśli ten filmik Wam się podobał i polubcie ten filmik. A ja jeszcze z całego serca dziękuję moim patronom, którzy wspierają tę pracę. Jeśli kurs nie jest dla Was, to może Patreon to jest coś dla Was. Na Patreonie wstawiam transkrypcje i ćwiczenia do każdego podcastu i do każdego filmiku i też mamy spotkania online. Dzieje się bardzo dużo, mamy grupę na WhatsAppie, mamy kontakt ze sobą praktycznie cały czas, więc zachęcam Was bardzo do Patreona. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!